Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj co nieco na temat budowy kół. Mianowicie, tak jak wiecie, koła można złożyć za 50 zł, można je także zbudować za 100, 200, 300, czasami i więcej. Z czego to wynika? Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, w jaki sposób budujemy koła w serwisie Bajka. Natomiast oczywiście nie będę opowiadał o całym procesie, ponieważ zajęłoby mi to pewnie kilka godzin. Natomiast będę robił dla Was filmy o wyrywkowych elementach związanych z budową właśnie kół. Dzisiaj pokażę Wam, jak w serwisie Bajka dokonujemy pomiaru piast. Mam tutaj piastę Chris Kinga, chcę ją wpleść do koła i potrzebuję zmierzyć odległość od środka do kołnierza piasty z jednej i z drugiej strony. W przypadku piasty pod klasyczne hamulce obręczowe jest to sprawa prostsza, ponieważ linia z jednej i z drugiej strony będzie równa, no ale taką trzeba sobie wyznaczyć. Jak to zrobić? W najprostszy sposób oczywiście można skorzystać z gotowych danych na stronie producenta, natomiast z własnego doświadczenia wiem, że producenci bardzo często się mylą i podają błędne dane. Z czego to wynika? Producenci bardzo często podają dane dla określonej piasty, zapominając chyba o tym, że mieli kilka innych modeli w międzyczasie i nie zawsze te wartości są takie same i się pokrywają. Dlatego trzeba na to bardzo uważać, ponieważ korzystając z fabrycznych informacji zawartych na stronie producenta, możemy po prostu wejść na minę. Jak precyzyjnie dokonać pomiaru piasty? Już Wam pokazuję. Otóż oprócz piasty potrzebujemy dwóch elementów, które teraz widzicie. Pierwszy to przymiar do wykonania pomiaru, a drugi płytka, na której oprzemy naszą piastę. Stawiamy piastę na płytce, dosuwamy przyrząd, włączamy, dosuwamy na dół, ustawiamy punkt 0 i teraz możemy dokonać precyzyjnego pomiaru. Mianowicie na początku mierzymy odległość od naszej płytki do środka kołnierza i to jest nasz pomiar A. Mierzymy sobie następnie odległość od płytki bazowej do środka drugiego kołnierza i to jest pomiar B, a na końcu mierzymy naszą piastę. W tym przypadku jest to 100 mm, czyli pomiar C. W kolejnym kroku uzyskane dane przekształcamy w interesujący nas wynik. W tym celu odwiedzamy stronę www.wheelfanatic.com /collections, a następnie klikamy w opcję Manuals. Wchodzimy w opcję Digital Hay Stand, czyli manual serwisowy do naszego miernika piast. Znajdują się tutaj proste wzory, które pomogą nam uzyskać interesujący nas wynik. Tak jak pamiętamy, odległość od płytki bazowej do środka pierwszego kołnierza piasty to 15,94 mm, odległość od płytki bazowej do środka drugiego kołnierza 84,52, a szerokość montażowa piasty to klasyka, czyli 100 mm. W pierwszym działaniu dzielimy wartość C na pół i odejmujemy wartość A. Uzyskany wynik, czyli 34,06 mm, jest naszą pierwszą wartością, którą zapisujemy. W kolejnym kroku wykonujemy drugie działanie, pamiętając, że istotna jest tutaj kolejność wykonywanych działań, czyli zaczynamy od nawiasu. Od wartości C odejmujemy wartość B i zapisujemy wynik. Następnie od wartości C dzielonej na pół, czyli 50 mm, odejmujemy zapisany wynik i uzyskujemy drugą interesującą nas wartość. Aby uniknąć błędu pomiarowego, uzyskane wartości sumujemy, dzielimy na pół i uzyskujemy wynik, o który chodziło nam od początku, czyli odległość od endcapa do środka piasty. Tak jak widzicie, precyzja podczas budowy kół jest czymś nieodzownym i bardzo ważnym. Bez tego nie da się idealnie zbudować koła, nie da się idealnie dobrać szprych, a tutaj tak naprawdę każdy milimetr robi olbrzymią różnicę.
To wszystko na dziś. Jeśli film Wam się spodobał, skomentujcie, polajkujcie i subskrybujcie, a także kliknijcie dzwoneczek, jeśli chcecie, aby informacje o kolejnych filmach pojawiały się Wam na bieżąco. Dzięki, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.